Cześć, tu Radek z kanału Autostrady Polska. W poprzednim filmie omówiłem historię planowania drogi S10 i obwodnicy aglomeracji warszawskiej. W ramach przypomnienia prace nad studium sieciowym i korytarzowym dla tych dróg rozpoczęły się w roku 2018, zaś pierwsze wyniki tych prac opublikowano we wrześniu roku 2019. W filmie tym omówił autostradę i drogę ekspresową S50 i A50, czyli obwodnicę aglomeracji warszawskiej. Dla dużej obwodnicy Warszawy zaproponowano 4 korytarze o szerokości po 5 km. Całość ma być drogą o 2 jezdniach po 3 pasy ruchu. Część na południe od A2 planowana jest w standardzie autostrady, zaś część północna ma być drogą ekspresową. I tutaj według mnie już na początku jest zgrzyt. Nie rozumiem, w jakim celu ta droga na północ będzie drogą ekspresową S50, a na południe od A2 autostradą A50. Jeśli spojrzymy na obwodnice dużych miast Europy, to właściwie zawsze mają one ten sam numer. Nie wiem, dlaczego chcemy aż tak utrudniać i komplikować sobie życie. Przejdźmy do upublicznianych przez Centralny Port Komunikacyjny w styczniu 2020 roku map ze szczegółowym zobrazowaniem proponowanych korytarzy. Od strony południowej przewidziano 2 warianty. Jeden wzdłuż linii kolejowej, a drugi bliżej Warszawy, wciśnięty między miejscowości. Ze względu na intensywną zabudowę wzdłuż istniejącego śladu drogi krajowej nr 50 i konieczność wielu wyburzeń, na wczesnym etapie odrzucono wariant budowy autostrady A50 po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 50. Ciekawe jest to, że mosty na Wiśle w obydwu wariantach zaproponowano w miejscu rezerwatu przyrody Łachy Brzeskie oraz obszaru Natura 2000, gdzie nawet most w ciągu drogi ekspresowej S2 jest odsunięty od rezerwatów. Teraz odejdźmy na chwilę od A50, by omówić obwodnicę Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50. Ma to być bezkolizyjna droga klasy GP o przekroju 2 jezdni o 2 pasach ruchu, ale pod względem projektowanych parametrów całkowicie spełniająca wymagania dla klasy S. Przetarg na jej realizację ma być ogłoszony w tym roku. W ramach otwartej w ubiegłym roku drogi ekspresowej S17 powstał już pełen węzeł z przyszłą obwodnicą Kołbieli. Obecnie przejazd przez ten węzeł jest niezwykle skomplikowany ze względu na brak dalszego ciągu obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 50. Wracając do obwodnicy Warszawy, spójrzmy na jej część południowo-wschodnią. Najdziwniejsze w tym wszystkim, co tutaj widzimy, jest to, że żaden z proponowanych wariantów nie przebiega po śladzie obwodnicy Kołbieli. Decyzja o niewykorzystaniu trasy obwodnicy Kołbieli przez Generalną Dyrekcję uzasadniana jest potrzebą wybudowania drogi w przekroju 2 jezdni o 3 pasach ruchu. W związku z tym zaprojektowano 2 warianty obwodnicy Kołbieli. Jeden dalej od Warszawy, a drugi bliżej, przez środek Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz przy płocie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku pod Otwockiem. Przejście w wybranym przez Generalną Dyrekcję wariancie na wschód od Wisły będzie się wiązało z wycięciem ponad 100 hektarów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Na części północno-wschodniej przewidziano 2 warianty. Jeden na trasie Serock-Radzymin-Tłuszcz-Stanisławów, w dużej mierze wzdłuż linii kolejowej, zaś drugi zbliżony do Wyszkowa, bardziej wykorzystujący istniejący ślad dróg krajowych nr 50 i 62. Odcinek północny to w zasadzie jeden wariant. Odcinek zachodni jest najdalej od Warszawy, bo musiał ominąć Kampinoski Park Narodowy. Warianty różnią się tym, po której stronie zostanie ominięty przez Sochaczew. W styczniu 2021 roku przeprowadzono serię spotkań online z samorządami i upubliczniono streszczenie wybranego przez Generalną Dyrekcję w czerwcu 2019 roku studium korytarzowego dla drogi S10 oraz dla drogi AS50, w oparciu o które toczyła się cała dotychczasowa dyskusja w sprawie tych dróg. Przekazano, że w wyniku prac analitycznych jako najkorzystniejszy dla części południowej obwodnicy Warszawy
czyli drogi A50, wybrano wariant czerwony, położony dalej od Warszawy, wzdłuż linii kolejowej. Jest to wariant przebiegający przez środek Mazowieckiego Parku Krajobrazowego przy bezpośrednim sąsiedztwie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. W zakresie północnej części, czyli drogi S50, wybrano wariant zielony, przebiegający po wschodniej stronie Sochaczewa i w pobliżu Radzymina. W odniesieniu do całości prac planistycznych związanych z obwodnicą Warszawy, dyskusyjne jest poprowadzenie północnego odcinka z dala od lotniska w Modlinie i od Warszawy. Wydaje się, że ta droga powinna być poprowadzona bliżej drogi krajowej nr 62 oraz wręcz po stronie południowej od Zegrza. Potężnym konfliktem z ochroną środowiska i z mieszkańcami jest odcinek w rejonie Kołbieli. Odcinek południowy wydaje się być najmniej kontrowersyjny, ale silny opór pojawił się już w rejonie Góry Kalwarii, gdzie nie uda się uniknąć wyburzeń o znacznej skali. Mieszkańcy dziwią się, czemu nie da się użyć zbudowanej już obwodnicy do tego celu. Generalna dyrekcja odpowiada podobnie jak w przypadku Kobieli. Ma to być autostrada o 3 pasach ruchu, tutaj się ona nie zmieści, więc trzeba szukać nowego śladu. Prognoza ruchu wykonana dla wariantu czerwonego, który różni się od wybranej kombinacji wariantów wyłącznie w rejonie Sochaczewa, przewiduje, że najbardziej obciążonym fragmentem całego nowego pierścienia będzie most autostradowy w Górze Kalwarii. Z drugiej strony najsłabiej obciążonym jest odcinek Radzymin-Stanisławów. Całość odcinka południowego wykazuje się dużym natężeniem ruchu. Prognoza ruchu dla wariantu zielonego, który różni się od wybranej kombinacji wariantów przebiegiem odcinka południowego, przewiduje w rejonie Sochaczewa natężenie ruchu porównywalne do pozostałych odcinków obwodnicy Warszawy. Według wybranych wariantów łączna długość nowych dróg wyniesie 263 km, powstanie 25 węzłów, a całkowity koszt inwestycji wyniesie 18,3 miliarda złotych. Zgodnie z zapowiedziami Generalnej Dyrekcji jest szansa, że fragmentami dróg S10 oraz A i S50 moglibyśmy pojechać już w roku 2027, ale bardziej realna data to rok 2030. Cała trasa ma być dostępna w roku 2035. Droga A i S50 są potrzebnymi drogami, co przyznaje niemal każdy. Jednakże obecnie proponowane warianty, ze względu na założenia i decyzje, jakie podjęto, wydają się bardzo nierozsądnymi i już wygenerowały wiele konfliktów, które będą tylko przybierać na sile. Pojawiają się jednak pytania, po co nam właściwie ta droga? Przyczyn jest przynajmniej kilka i znajdziecie je w opisie pod filmem. Film powstał przy udziale kolegi Daniela z forum Skyscraper City, za co mu serdecznie dziękuję. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dziękuję.